Lekcja 1. Współpraca twórcza. Gilbert byl sila napedowa tego związku, ciągle pisał nowe scenariusze. To imponujące. Czy on również był odpowiedzialny za prezentowanie tych scenariuszy? Tak, przedstawili je Sullivanowi w celu uzyskania opinii i współpracy. Brzmi jak świetna współpraca. Współpraca często przynosi lepsze rezultaty. Oczywiście, różne perspektywy mogą zwiększyć kreatywność. Czy uważasz, że mieli silną synergię kreatywną? Myślę, że tak. Ich współpraca musiała stworzyć niesamowite dzieło. Chętnie dowiem się więcej o ich wspólnych projektach. Przyjrzyjmy się bliżej ich historii i wkladowi. Lekcja 2. Zdrowy styl życia. Ćwiczenia są kluczem do utrzymania zdrowego stylu życia. Oczywiście. Jakie aktywności Cię interesują? Lubię biegać i ćwiczyć siłowo na siłowni. To świetny wybór. Wolę jogę i pilates ze względu na elastyczność. Świetnie. Yoga też naprawdę pomaga się zrelaksować. Tak, to doskonały sposób na relaks po ciężkim dniu. Powinniśmy spróbować wlaczyć obydwa do naszej codziennej rutyny. Brzmi jak plan. Motywujmy się nawzajem do aktywności. Nie mogę się doczekać naszej wspólnej podróży ku dobrej kondycji. Lekcja 3. Uczciwość w sporcie. Wiadomo, że trzeba uniemożliwić innym sportowcom uzyskanie przewagi dzięki nieuczciwym praktykom. Zdecydowanie. Uczciwość w sporcie jest kluczowa dla uczciwej rywalizacji. Tak, wiele organizacji ciężko pracuje nad egzekwowaniem przepisów antydopingowych. To ważne. Musimy zadbać o to, aby wszyscy rywalizowali na równych zasadach. Myślę, że kluczowe znaczenie ma edukacja na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem środków dopingujących. Zdecydowanie. Sportowcy powinni zdawać sobie sprawę z długoterminowych konsekwencji dla swojego zdrowia. Dokładnie, nie chodzi tylko o wygrana, ale o utrzymanie dobrego samopoczucia. Całkowicie się zgadzam. Wspierajmy razem inicjatywy na rzecz czystego sportu. Tak, podnieśmy świadomość naszego społeczeństwa na ten temat. Lekcja 4. Planowanie wakacji. Chcę cieszyć się doświadczeniem i mieć czas na relaks. Dobra uwaga. Znasz jakieś niedrogie miejsca na wakacje? Tak, słyszałem wiele dobrego o zwiedzaniu parków narodowych. Brzmi idealnie. Natura to zawsze dobry sposób na relaks. Dokładnie. Poza tym w pobliżu często można znaleźć niedrogie noclegi. Tak, kemping lub domki letniskowe mogą być świetnym sposobem na pozostanie w kontakcie z naturą. Jestem za. Trochę przygody i relaksu brzmi idealnie. Zacznijmy rozglądać się za opcjami na nasz następny wypad. Nie mogę się doczekać. To będzie świetna sesja planowania. Lekcja 5. Początki przyjaźni. Świetnie się bawiliśmy grając razem w tę grę. Tak, dużo się śmialiśmy i cieszyliśmy się swoim towarzystwem.
Tego dnia ta dziewczyna została moja najlepsza przyjaciółka. To wspaniale. Niesamowite. Jak szybko mogą nawiązać się przyjaźnie. Zdecydowanie. Wspólne doświadczenia naprawdę zbliżają ludzi. Tak, i wspaniale jest mieć kogoś, z kim można dzielić fajne chwile. Jestem wdzięczny za tę wiez. A ty? Dzięki podobnym doświadczeniom poznałem wielu moich najbliższych przyjaciół. Dbajmy o dalsze budowanie tych Polaczyn. Lekcja 6. Osiągnięcia historyczne. Zdobycie jeziora Ontario w 490 RPN było znaczącym osiągnięciem. To fascynujące. Jaka była historia tego zdarzenia? Grecki biegacz Filipides ukończył niesamowita, legendarna podróż. Wow, musiał być niesamowicie zdeterminowany i silny. Tak, pokazuje też, że wytrwałość może prowadzić do niezwykłych wyczynów. Zdecydowanie. To inspirujące słyszeć o takich historycznych postaciach. Zastanawiam się, jaki wpływ to wydarzenie miało na kulturę grecką. Prawdopodobnie zachęciło to do organizowania większej liczby zawodów i wydarzeń sportowych. Przyjrzyjmy się bliżej historii starożytnej. Jest o czym się dowiedzieć. Lekcja 7. Kamienie milowe w życiu. Na pewno inspirujące jest również słuchanie o osiągnięciach innych. Tak, każdy ma swoją wyjątkową historię, którą chce się podzielić. Jakie kamienie milowe osiągnąłeś ostatnio? Właśnie ukończyłem duży projekt w pracy, z którego jestem naprawdę dumny. To fantastyczne. Świętowanie osiągnięć jest bardzo ważne. Zdecydowanie. To motywuje mnie do dalszego działania. Myślę, że dzielenie się swoimi osiągnięciami może również inspirować innych. Tak, tworzy to pozytywny cykl zachęty. Świętujmy dalej nasze sukcesy. Lekcja 8. Powrót na właściwe tory. Ostatnio jestem strasznie zajęty. Macie jakieś wskazówki, jak wrócić na właściwe tory? Zacznij od ustalenia sobie realistycznych celów. Brzmi jak dobre podejście. Jakie cele proponujesz? Może podziel większe zadania na mniejsze, łatwiejsze do wykonania. Podoba mi się. Dzięki temu wszystko wydaje się mniej przytłaczające. Dokładnie. I nie zapomnij świętować swoich postępów. Tak, to jest klucz. Docenianie małych zwycięstw motywuje. Twórzmy wspólnie plan, który pomoże nam wzajemnie utrzymać się na właściwej drodze. Świetny pomysł. Możemy regularnie sprawdzać, jak nam idzie. Lekcja 9. Przygotowanie do operacji. Lekarz i pielęgniarki będą zajęci na sali operacyjnej. Brzmi ostro. Denerwujesz się operacją? Trochę, ale ufam, że zespół medyczny dobrze się nas zaopiekuje. To dobre podejście. Mają duże doświadczenie. Tak, i skupiam się na pozytywnym wyniku. To jest właściwe podejście. Powrót do zdrowia będzie tego wart. Chcę po prostu przejść przez to bezpiecznie. Dasz radę. Będę tu,
żeby cię potem wspierać. Dziękuję. Doceniam twoje wsparcie. Lekcja 10. Aktywizm historyczny. Takie działaczki jak Susan B. Anthony i Elizabeth Cady Stanton zwrócili uwagę na kwestie praw kobiet. Tak, były kluczowymi postaciami ruchu sufrażystek. Ich odwaga zainspirowała wielu do walki o równość. Zdecydowanie. To niesamowite, jak ich wysiłki zmieniły bieg historii. Udało im się przekonać wielu ludzi, aby przyłączyli się do sprawy. Tak, a ich dziedzictwo nadal inspiruje aktywistów. Ważne jest, aby pamiętać o ich wkładzie w społeczeństwo. Zdecydowanie. Uczmy się dalej o wpływowych postaciach takich jak one. Bardzo chętnie. Ich historie są tak inspirujące. Lekcja 11. Negocjowanie ofert. Doceniam ofertę, ale czy moglibyśmy się umówić na $110? Brzmi rozsądnie. Jakie jest uzasadnienie tej liczby? Uważam, że jest to uczciwa cena, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku. Zgadzam się. Ważne jest znalezienie równowagi, która będzie korzystna dla obu stron. Tak, i cenię sobie możliwość współpracy. To świetna perspektywa. Zobaczmy, jak możemy to zrealizować. Jestem optymista i wierzę, że osiągniemy porozumienie. Tak, komunikacja jest kluczowa w negocjacjach. Kontynuujmy rozmowę, a znajdziemy właściwe rozwiązanie. Lekcja 12. Opowieści z dzieciństwa. Pamiętam, jak Helen była mała dziewczynka. Naprawdę? Jaka ona wtedy była? Była ciekawa i lubiąca przygody. Zawsze odkrywała swoje otoczenie. Brzmi uroczo. Dzieci mają taką bujną wyobraźnię. Tak, a jej rodzice wiedzieli, że muszą coś zrobić, żeby jej pomóc. Jakiego rodzaju wsparcie oferowali? Zachęcali ją, aby rozwijała swoje zainteresowania i uczyła się jak najwięcej. To wspaniale. Wspierający rodzice mogą wiele zdziałać. Zdecydowanie. To ukształtowało ją w niesamowitą osobę, która jest dzisiaj. Lekcja 13. Doskonałość w gościnności. Zawsze staramy się zapewnić naszym gościom najlepszą obsługę. Doceniam to. To naprawdę robi różnicę w ich doświadczeniu. Zdecydowanie. Czy jest coś jeszcze, co moglibyśmy poprawić? Być może moglibyśmy dodać do naszej usługi więcej spersonalizowanych akcentów. Świetny pomysł. Personalizacja może naprawdę zwiększyć zadowolenie gości. Tak, i to pokazuje, że zależy nam na ich indywidualnych potrzebach. Zastanówmy się nad konkretnymi sposobami wdrożenia tego rozwiązania. Już nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak możemy jeszcze bardziej udoskonalić nasze usługi. Razem możemy stworzyć niezapomniane przeżycia dla każdego. Lekcja 14. Wspomnienia z dzieciństwa. Kiedy byłem mały, mój tata czytał mi wieczorem. Brzmi tak słodko. Jakie historie czytał?
Uwielbia czytać klasyczne baśnie i opowieści przygodowe. To musiały być cudowne wspomnienia. Tak, ale teraz ma słaby wzrok i nie widzi już tak dobrze. To smutne. Myślałeś o tym, żeby mu teraz poczytać? Mam. Myślę, żeby mu się spodobało, nawet jeśli będzie to trochę trudne. To wspaniały pomysł. To może być wyjątkowy czas dla was obojga. Tetnie to zrobię. Oby to się stało jak najszybciej. Lekcja 15. Eksperymenty z modą. Zgadzam się. Fajnie jest eksperymentować z różnymi stylami i mieszać różne rzeczy. Zdecydowanie. Próbowanie nowych stylizacji może być bardzo odświeżające i przyjemne. Tak, i często pomaga nam odkryć, co naprawdę nam odpowiada. Dokładnie. To jak twórczy wyraz tego, kim jesteśmy. Czy masz ulubiony styl, z którym lubisz eksperymentować? Lubię łączyć elementy vintage z nowoczesnymi dodatkami. Brzmi stylowo. Ja też uwielbiam klimat retro. Zaplanujmy zakupy, aby odkryć wyjątkowe znaleziska. Nie mogę się doczekać. To będzie świetny sposób na odświeżenie naszych garderób. Lekcja 16. Znaleziska vintage. Ja też. Nie mogę się doczekać, a znajdę jakaś sukienkę retro albo jakieś dodatki vintage. Brzmi jak fantastyczny plan. Kupowanie rzeczy vintage może być bardzo satysfakcjonujące. Tak, a znajdowanie wyjątkowych przedmiotów, których nikt inny nie ma, zawsze jest ekscytujące. Zdecydowanie. Poza tym ubrania vintage często mają swój charakter i historię. Zgadzam się. Masz na myśli jakieś konkretne style? Szukam czegoś z lat 70 o jaskrawych kolorach i wzorach. To byłby fajny look. Bardziej podobają mi się eleganckie style lat 50. Świetnie. Możemy sobie nawzajem pomóc znaleźć to, czego szukamy. Zróbmy sobie dzień wolny i odwiedźmy kilka lokalnych sklepów z artykułami używanymi. Lekcja 17. Wspólne śpiewanie. Według mnie ona także jest bardzo dobra śpiewaczka. To wspaniale. Też lubię z nią śpiewać. Gdzie zazwyczaj śpiewasz? Często śpiewamy w samochodzie podczas naszych podróży. Brzmi super. Śpiewanie ulubionych piosenek to świetna zabawa. Tak, dzięki temu czas podczas długich podróży samochodem mija szybciej. Mogę sobie wyobrazić, macie jakieś ulubione piosenki, które lubicie razem śpiewać? Uwielbiamy śpiewać klasyczne rockowe hymny. Świetnie. Zaplanujmy wkrótce wieczór karaoke. Zdecydowanie. To będzie świetna zabawa i okazja do zaprezentowania naszych talentów. Lekcja 18. Codzienne czynności. Nie, po prostu praca, a potem może siłownia. Aha, rozumiem. Wygląda na to, że masz napięty harmonogram. Może być nerwowo. Muszę też niedługo zrobić zakupy spożywcze. To ważne. Masz listę potrzebnych rzeczy? Zazwyczaj trzymam listę w telefonie, aby zachować porządek.
To świetny pomysł. Też powinienem zacząć tak robić. Tak, oszczędza to czas i pomaga unikać zakupów pod wpływem impulsu. Zaplanujmy kiedyś wspólnie zakupy spożywcze. Bardzo chętnie. Dzięki temu zakupy będą przyjemniejsze. Lekcja 19. Inspiracje modowe. Miała na sobie piękna, długa biała suknia ozdobiona koronka i koralikami. Brzmi pięknie. Czy to była jakaś specjalna okazja? Tak, to było na ślub i wyglądała w nim oszałamiająco. Wyobrażam sobie. Koronka zawsze dodaje takiego eleganckiego akcentu. Zdecydowanie. Dzięki temu poczula się jak księżniczka przez cały dzień. Uwielbiam takie sukienki. Są tak uniwersalne, że pasują na różne okazje. Tak, możesz je nosić zarówno elegancko, jak i na luzie, w zależności od dodatków. Dokładnie. Chodźmy wkrótce na zakupy po coś podobnego. Jestem za. Będzie fajnie znaleźć razem idealną sukienkę. Lekcja 20. Ekologiczna zabawa. Wypróbowałem je kilka razy. Są fajne i ekologiczne. O czym mówisz? Jestem ciekaw. Mam na myśli używanie toreb wielokrotnego użytku zamiast plastikowych na zakupy. Och, uwielbiam ten pomysł. To taki prosty sposób na pomoc środowisku. Tak, poza tym teraz są dostępne w tak wielu uroczych wzorach. Zdecydowanie. Dzięki temu zakupy będą bardziej osobiste i stylowe. Czy masz jakieś ulubione torby wielokrotnego użytku? Ja tak. Mam jeden z fajnym kwiatowym wzorem, którego zawsze używam. Brzmi wspaniale. Zacznijmy razem kolekcję wyjątkowych egzemplarzy. Lekcja 21. Ujścia twórcze. Rysowanie kolorowymi długopisami to świetny sposób na wyrażenie swojej kreatywności. Prawda? Zdecydowanie. Dodaje każdemu projektowi odrobinę zabawy i kreatywności. Tak, uwielbiam, jak żywe kolory wpływają na mój nastrój podczas pracy. Ja też. Dzięki temu wszystko wydaje się bardziej żywe i pełne energii. Czy masz ulubiony kolor, którego lubisz używać? Bardzo lubię kolor turkusowy. Działa uspokajająco i świeżo. To świetny wybór. Zwykle skłaniam się ku jasnym żółciom. Świetnie. Spędźmy kreatywny dzień i wspólnie rysujmy. Nie mogę się doczekać. To będzie świetny sposób na relaks i dobra zabawę. Lekcja 22. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Tak, przygotowałem kilka pytań dotyczących kultury firmy. Świetnie. Ważne jest, żeby znać środowisko pracy. Zdecydowanie. Pomaga mi to ocenić, czy to dla mnie odpowiednie. Czy są jakieś konkretne aspekty kultury, które Cię interesują? Chciałbym wiedzieć, w jaki sposób wspierają rozwój pracowników i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. To świetne pytania. Pokazują, że poważnie podchodzisz do swojej kariery. Tak, chcę mieć pewność, że dołączam do pozytywnego środowiska pracy. Jestem pewien, że świetnie sobie poradzisz na rozmowie kwalifikacyjnej.
Poćwiczmy razem. Brzmi idealnie. Doceniam twoje wsparcie. Lekcja 23. Wspomnienia z dzieciństwa. Na ulicy, przy której mieszkałem, czasami chodziliśmy razem do szkoły. Brzmi wspaniale. Podobały ci się te spacery? Tak, szczególnie w miesiącach letnich, gdy pogoda była ładna. Wyobrażam sobie. Zawsze fajnie jest spacerować ze znajomymi. Oczywiście, wielu ludzi z okolicy też by do nas dołączyło. To musiało stworzyć cudowne poczucie wspólnoty. Tak, tak było. To jedne z moich ulubionych wspomnień. Częściej wspominajmy dzieciństwo. Bardzo chętnie. Jest tyle historii do opowiedzenia. Lekcja 24. Pokonywanie wyzwań. Nie martw się. Potrzebujesz tylko kilku technik, żeby wrócić na właściwe tory. Czy możesz podzielić się ze mną kilkoma wskazówkami? Bardzo by mi się przydały. Jasne. Zacznij od stawiania sobie małych, osiągalnych celów, aby robić postępy. Brzmi do ogarnięcia. Co dalej? Spróbuj stworzyć sobie codzienny harmonogram, aby zachować porządek. Świetny pomysł. Pomoże mi się skupić na zadaniach. Dokładnie. I pamiętaj, żeby nagradzać się za osiągnięcie każdego celu. To świetna motywacja. Na pewno wypróbuję to podejście. Sprawdzajmy się regularnie, żeby zobaczyć, jak sobie radzimy. Lekcja 25. Składniki do gotowania. Wezmę trochę papryki i cukinii. I trochę cebuli. Dodaję potrawom wspaniałego smaku. Zdecydowanie. Uwielbiam te kolorowe i zdrowe składniki. Tak, i są tak wszechstronne. Można ich używać do sałatek, dań stir-fry, a nawet zup. Dokładnie. Jakie jest twoje ulubione danie z nimi? Naprawdę lubię przyrządzać smażone warzywa z dużą ilością przypraw. Brzmi pysznie. Może spróbuję tego dziś na kolację. Świetny pomysł. Koniecznie kupmy też trochę czosnku. Zdecydowanie. Czosnek jest niezbędny dla smaku. Lekcja 26. Znalezienie sukienki. Gdzie mogę znaleźć taki produkt? Możesz odwiedzić kilka domów towarowych. Zazwyczaj mają one szeroki asortyment. Dobra sugestia. Masz na myśli jakiś konkretny sklep? Myślę, że w domu towarowym w centrum miasta jest duży wybór sukienek. Świetnie. Sprawdzę to w ten weekend. Daj mi znać, jeśli potrzebujesz drugiej opinii na temat tych stylów. Świetnie. Zakupy zawsze są przyjemniejsze z przyjacielem. Oczywiście, możemy spędzić tam cały dzień i zjeść lunch później. Brzmi jak plan. Nie mogę się doczekać. Lekcja 27. Decyzje medyczne. Jedynym lekarstwem jest zabieg chirurgiczny mający na celu naprawę przeciecia
rozdarcia lub osłabienia. Brzmi poważnie. Co o tym myślisz? Szczerze mówiąc, trochę się boję operacji, ale wiem, że jest konieczna. To zupełnie normalne, że tak się czujesz. Operacja może być przerażająca. Tak, słyszałem, że okres rekonwalescencji w szpitalu może być trudny. Może tak być, ale zespół medyczny będzie tam, aby cię wesprzeć. To prawda. Chcę to mieć już za sobą i zacząć się leczyć. Rozumiem. Skupmy się na pozytywnym efekcie po operacji. Tak, mam nadzieję na łatwy powrót do zdrowia. Lekcja 28. Kursy gotowania. Powinniśmy również wziąć pod uwagę ich miłość do gotowania. Może kurs gotowania byłby świetnym pomysłem. Myślę, że to idealne. To fajny sposób na naukę nowych umiejętności. Oczywiście. Poza tym to świetna okazja, żeby poznać innych. Tak, mogę wspólnie odkrywać różne kuchnie. Chętnie bym się na takie zajęcia wybrał. Jaka kuchnia cię interesuje? Naprawdę lubię kuchnię włoską. Dania makaronowe są niesamowite. Brzmi pysznie. Chętnie nauczyłbym się robić świeży makaron. Poszukajmy zajęć, które skupiają się na tym temacie. Lekcja 29. Dostosowania kulturowe. Nie był przyzwyczajony do stylu życia w Japonii. To może być spora zmiana. Z czym miał największy problem? Myślę, że na początku dużą tłumy wydawały mu się przytłaczające. Tak, to zrozumiałe. To może być szok dla kogoś, kto nie jest do tego przyzwyczajony. Dokładnie, ale stopniowo się zaadaptował i zaczął cieszyć się życiem miasta. Miło to słyszeć. Czasami po prostu potrzeba czasu, żeby się przyzwyczaić. Tak, a osobiste poznanie tej kultury może być odkrywcze. Chciałbym kiedyś odwiedzić Japonię i zobaczyć ją na własne oczy. Ja też. Zaplanujmy razem jakaś podróż w przyszłości. Lekcja 30. Rutyna pielęgnacji skóry. Zacznę stosować te wskazówki w swojej pielęgnacji skóry. Świetny pomysł. Z jakich wskazówek planujesz skorzystać? Chcę skupić się na nawilżaniu skóry i codziennym stosowaniu kremu z filtrem przeciwsłonecznym. To jest niezbędne. Ochrona przeciwsłoneczna jest niezwykle ważna dla zdrowej skóry. Tak, słyszałam, że regularne złuszczanie skóry również może pomóc. Zdecydowanie. Pomaga usunąć martwe komórki naskórka i zachować promienny wygląd skóry. Już nie mogę się doczekać, a sprawdzę, jak tę zmianę wpłynie na moją skórę. Ja też. Sprawdźmy, jak sobie radzimy z pielęgnacją skóry. Brzmi jak plan. Możemy podzielić się tym, co u nas działa. Lekcja 31. Struktury historyczne. Posiadali 25 tysięcy wież. Budowa takich murów była bardzo kosztowna. WoW. Imponujące. O jakich konstrukcjach mówimy? Były częścią starożytnych fortyfikacji mających charakter ochronny. To fascynujące.
Musiała być potrzebna ogromna siła robocza, żeby je zbudować. Tak, to prawda. Wymagało to ogromnej pracy i wielu wykwalifikowanych pracowników. Niesamowite jest pomyśleć o tym, ile wysiłku i środków zostało w to włożonych. Zdecydowanie. To pokazuje, jak ważne było bezpieczeństwo dla tych cywilizacji. Chętnie dowiedziałbym się czegoś więcej o historii tych budowli. Razem zbadajmy i poznajmy bliżej starożytną architekturę. Lekcja 32. Konsekwencje prawne. Postawiono mu zarzut zabójstwa, niemniej jednak Ford musiał wypłacić miliony dolarów w ramach ugód pozasadowych. To znacząca kwota. Co doprowadziło do postawienia zarzutów? Pojawiły się poważne zarzuty dotyczące naruszeń zasad bezpieczeństwa. WOW, to musiało mieć ogromny wpływ na ich reputację. Tak, a finansowe reperkusje były również poważne. Przypomina nam, jak ważna jest odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa. Zdecydowanie. Firmy muszą stawiać bezpieczeństwo i etykę na pierwszym miejscu. Zgadzam się. Porozmawiajmy więcej o tym, jak firmy mogą unikać takich sytuacji. Tak, byłaby to wartościowa rozmowa. Lekcja 33. Materiały artystyczne. Czy używasz konkretnej marki farb akwarelowych? Tak, wolę używać marek wysokiej jakości, ponieważ kolory lepiej się mieszają i są bardziej żywe. To ma sens. Jakość może mieć ogromny wpływ na efekt końcowy. Zdecydowanie, warto inwestować w dobre materiały do prac artystycznych. Myślę o wypróbowaniu kilku różnych marek, żeby zobaczyć, która mi się najbardziej podoba. Brzmi jak fajny eksperyment. Mogę polecić kilka marek na początek. Bardzo bym chciała. Odkrywanie nowych możliwości może wzbogacić moje doświadczenie malarskie. Zaplanujmy razem wycieczkę do sklepu z artykułami artystycznymi. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, aż odkryję nowe produkty. Lekcja 34. Zaufanie i komunikacja. Myślałem o tym, jak ważna rolę w związkach odgrywa zaufanie. Zdecydowanie, bez zaufania trudno czuć się bezpiecznie, nie sądzisz? Tak, i dlatego komunikacja staje się niezbędna. Jak możemy wyrażać nasze uczucia bez niej? Dokładnie. Otwarty dialog pomaga z czasem budować to zaufanie. Ale czasami łatwiej powiedzieć niż zrobić. Jasne. Jakie są Twoim zdaniem najlepsze sposoby na poprawę komunikacji? Wierzę, że aktywne słuchanie jest kluczowe. Pokazuję, że naprawdę zależy Ci na tym, co mówi druga osoba. To ma sens. Nie chodzi tylko o rozmowę, ale też o wzajemne zrozumienie. Tak, a czasami bycie wrażliwym może również wzmocnić tę więź. Okazywanie sobie wrażliwości może przerażać, ale często prowadzi do lepszych więzi. Lekcja 35. Jasna komunikacja. Uważam, że w każdej dyskusji niezwykle ważne jest przedstawienie jasnego i obiektywnego punktu widzenia. Zdecydowanie. Bez jasności łatwo o nieporozumienia.
Ciekawe, jak drobne nieporozumienie mogą prowadzić do większych problemów, prawda? Tak, dlatego zawsze powinniśmy zadawać pytania, aby uzyskać wyjaśnienia. Jakie są Twoim zdaniem najczęstsze bariery utrudniające jasna komunikacja? Myślę, że założenia odgrywają dużą rolę. Często zakładamy, że wiemy, co druga osoba ma na myśli. To prawda. Lepiej potwierdzić nasze rozumienie, niż wyciągać pochopne wnioski. Dokładnie. Jak więc stworzyć środowisko sprzyjające otwartemu dialogowi? Być może poprzez bycie przystępnym i bezstronnym podczas omawiania delikatnych tematów.